Witam w nowym odcinku. Zobaczcie, tutaj mam studnię. Jest 17 betonów i jest ponad 17 metrów głębokości. Ostatnio mierzyłem i wody jest tylko 80 cm. No i postanowiłem, że będę tą studnię odmulał jakoś takimi swoimi sposobami. No i co, przygotowałem sobie wiadro. Tutaj mam pompę zamontowaną. Tutaj włączam, woda leci. No i teraz będę robił tak, że mam tutaj linę puszczoną do studni. Na końcu liny jest młotek. I do tej liny będę teraz, tą linę muszę obciąć. I do tej liny podepnę wkrętarkę. I będę tą wkrętarką po prostu kręcił. Młotek tam będzie wirował. Będzie ten piasek do góry podbijał. I ten piasek będzie wylatywał tutaj do wiaderka. I wiadomo, woda będzie wypływała, jak się na wiaderko napełni, woda będzie wypływała, a piasek będzie zostało na dole. Nie wiem, czy uda mi się tak to wypompować, chyba że pompę spalę. Ale ta pompa kosztuje 70 zł, więc jak się spali, to kupię drugą po prostu. Ale zobaczę, może ten sposób będzie działał, chociaż trochę tą studnię odmulić. Próbowałem tym kręcić, jakoś się kręci. Wiecie, aby ten piasek tam spod spodu podrzucało trochę i pompa to przepompuje, bo tu jest pompa nawet do brudnej wody, czytałem. Bo sprawdzałem w ogłoszeniu, jaką kupiłem pompę i nawet jest do brudnej wody, więc można nią wypompować piasek do 1 mm, więc dobrze. No i co? Studnia na wsi to podstawa, bo jak zabraknie prądu, to ja sobie to nawet wiaderko opuszczę i po prostu tą wodę sobie wyciągnę. A jak ktoś nie ma studni, no to jest tydzień bez wody niestety. Ale muszę tę studnię troszkę odmulić. Mam wkrętarkę. Czuję, że jest na dnie. O, tutaj. I kręcę. Ale muszę też pompę włączyć. Włączam pompę i ruszam. Taki kolor ma woda. No nie fajny. Widać, że jest zamulona ta studnia. Poczekam aż to troszkę osiądzie. Wyleję wodę i zobaczę, co jest na dnie wiaderka. Widać to? Tyle piasku po 5 minutach. Jeszcze woda. Jest piasek, jest taka glina. Tak to wygląda znowu po 5 minutach. Pełno takiego mułu. I tak sobie pomyślałem, że ja tą pompę mogę opuścić jeszcze. Wiecie, na samo dno. Niech ona sobie leży na dnie i po prostu niech zaciąga ten piach. Jak się spali, to trudno. Ale może da radę, może to wypompuje. Puściłem pompę na samo dno praktycznie. Dodałem wąż. Teraz jest na samym dnie. Tylko kabel mam za krótki. Niżej już nie opuszczę. Ale widać, że ciągnie z samego dołu ten muł. No i niech tak sobie pompuje. Za jakąś godzinę. Zobaczę, co to będzie. No i cały czas leci taki muł. Ojciec mi opowiadał, że właśnie jego brat kopał tą studnię, znaczy nie kopał ostatni taki fragment, bo studnie się kopie, później się kładzie o taki krąg i kopie się dalej, kopie. Jak się podkopie go, to on siada i z góry się daje następny. Chyba praktycznie każdy jak się studnie kopie. I doszli do takiego momentu, że po prostu była lita skała i właśnie spuścili tam mojego ojca, brata na dno tej studni i on tam młotkiem i przecinakiem cały czas kuł i cały czas mówi, że słyszał, jak woda szumi pod spodem, czyli było gdzieś tam taka żyła wodna. No i w końcu mówi, przebił się, to była dziura jak pięść taka, wiecie, w głąb tej skały. I w końcu woda wybiła i oni go ledwie z tej studni wyciągnęli. Ten młotek, ten przecinak, to wszystko tam zostało. I pewnie do tej pory tam leży. Tyle, że pod tym mułem, bo pewnie mułu tam troszkę naleciało przez tyle lat. Bo to było, nie wiem, ponad 50 lat temu, więc kawałek czasu temu. No i taka historia była, że ledwie go później wyciągnęli. No i przez te lata się ta studnia zamuliła. No i ja ją teraz będę próbował odmulić. No, najlepsze by było, wiecie, zawołać jakichś strażaków, taką pompę przemysłową, wrzucić tam
i wyciągnąć tą wodę do spodu razem z tym piaskiem i mieć spokój. A takim sposobem to ja nie wiem. Szybciej chyba pompę zajadę niż odmulę tą studnię. Podpiąłem wąż od studni tutaj i podleję sobie wszystkie te papryki, pomidory w tunelu. Jak już ta woda się tak leje, to lepiej nią podlać chociaż coś. Na przykład paprykę. Wszystko nią podleję. No muszę ją wypompować, tą wodę. I się zobaczy, co tam na tym dnie jest. Raczej jej nie wypompuję. Ale chociaż niech ten muł trochę. Ale rozczyszcza ta woda. Może się wypompuje razem z tym mułem. Nie wiem. Obrazki trzeba podlać. Resztę do papryki. Tutaj na górę. Wszystko to zleje. Ale studnia to podstawa na wsi. Bo na wsiach bardzo często prądu nie ma. No często, nieczęsto. Kilka razy w roku. A zdarzały się dłuższe awarie. A co by było, gdyby całkowicie zabrakło prądu na tydzień? To wiecie, w blokach czy coś, to jest masakra. Nie ma ani wody, ani prądu, ani niczego. Ani ogrzewania. A na wsi to wiadomo, niektórzy mają piece, kuchnie, to można się jakoś ogrzać. W takim bloku to nie bardzo. Jakby był taki blackout jak w Hiszpanii czy w Portugalii, no to ciężko, cały kraj bez prądu. Ale tam wiadomo, tam jest ciepły rejon, więc ludzie się tam nie muszą ogrzewać. Tak jak w Polsce zimą. Tam to raczej jest taki cieplejszy klimat. Ale bez prądu ciężko. A jak wiadomo, bez wody nie da się żyć. Woda jest najważniejsza chyba na naszej planecie. Więc o wodę trzeba dbać. Ja tą swoją studnię reaktywuję. Z niej będzie można normalnie pić. No, ja pamiętam jakieś 20 lat temu, to każdy, kto do mnie przychodził, wisiała szklanka, wiadrem się nabierało wody i każdy z tej studni pił wodę. To była taka dobra woda, ale później przyszło wszystko, przyszła cywilizacja na wieś. Każdy już miał wodę podłączoną, więc studnia przestała być używana przez kilkanaście lat. No i takie coś się zrobiło właśnie, że jest muł. A skąd ten muł się tam wziął, to ja nie wiem. A ojciec właśnie opowiadał, że jak wujek przebił tą skałę, to ta woda tak poszła do góry, że ona prawie ze studni wypłynęła. Tyle i tam było, a później opadła i było tak 2 metry, 1,5 metra, a teraz jest 80 cm. 80 cm było, jak ja mierzyłem parę dni temu. Więc mało tej wody. Powinno być przynajmniej te 2 metry. Może jest tak zamulona, że ta woda się po prostu nie może przebić przez ten muł, przez ten piach. Najlepiej było, wiecie, zejść tam w woderach i powyciągać to wszystko, ale ja się boję trochę. Jednak jest, kurde, 17 metrów. Teraz to dopiero zruszyłem to dno. Co to leci? Normalnie żur. Spuściłem tam na linię taki ciężar 10 kg, takie do ćwiczenia, takie płaski i poruszałem tym parę razy. Patrzcie, co to leci teraz. No i takim sposobem to ja może to sobie odmulę. Będę ruszał tam po tym dnie, wypompowywało ten piasek. Teraz poruszałem tam porządnie. Patrzcie, co to leci. Taki żur gęsty. Normalnie jak się wierzyć nie chce. Ale dobra, pompa miała ciężką chwilę, miała takie zamulenie. Ale teraz działa normalnie. Ale żur, normalnie. Sam piasek leci teraz. Poruszałem tam trochę w środku studni, zaraz zobaczycie, jaka woda będzie. O, leci, o. Takie to już zaczyna lecieć. Normalnie aż czarne. Ale pompa daje radę. Trzeba kiedyś się spali. O, teraz to strasznie czarny. Chyba mogę polecić tą pompę, bo ponad godzinę. Ponad dobrą godzinę cały czas pompuję to szambo, ten muł i jeszcze się nie zatarła. Zobaczymy, jak długo pochodzi. Ale na razie jest dobrze. Czyli do takiej zwykłej, czystej wody to ona jest, kurde, chyba nie do zdarcia. Taka się ruska pompa czy coś.
Na Allegro kupiłem. Jakby ktoś chciał, to link dam pod filmem do tej pompy. Pompa już chodzi ponad 2 godziny. No mułu to jest strasznie dużo. Sporo go. Dam tu taką obramówkę i tutaj się zatrzymuje ten muł, a woda sobie wypływa. I coś mi się jeszcze przypomniało, bo do tej studni gdzieś 15 lat temu kot wpadł. Tutaj bokiem po prostu sobie wszedł, no i wpadł. I po iluś tam, po tygodniu chyba, szukaliśmy kota, no i w końcu ojciec mówi, to zajrzymy do studni. No i patrzy do studni, świeci latarką, a tam coś pływa. No i to był kot. I później tego kota wiaderkiem chyba wyłowił. Ale wiecie, ten smród tam został. Te kłaki, to wszystko. Ale no, to już było dawno temu. Mam nadzieję, że tego już tam nie ma. Tych kłaków. Może to dzisiaj wszystko wypompuje razem z tym mułem. Dobra, jeszcze tak ze 2 godziny niech sobie leci ta woda. Pompa już nie daje rady. Już tak cieniutko leci. Zaraz spróbuję ją wyciągnąć. Naprawdę już ledwie co leci. Może się tam coś przytkało. No i tak, pompa wyciągnięta. Patrzcie co to było. Wessało jakąś szmatę. Ja pierdzielę. Dlatego to nie chciało zasysać tego. No. I linka ogólnie była urwana. Czy spadła? Jak ona? Nie, przerwała się. Przerwała się linka. Ja to tylko za ten wyciągnąłem. O kurde. Jak ona się mogła przerwać? Po prostu zardzewiała. No to jaja fest. Tutaj muł. Ale pompa daje radę. To by trzeba było odkręcić, tę nakrętkę. Aby ją całkiem przeczyścić. Obmyć ją. Wyczyścić. I ono dalej będzie ciągnęło tę wodę. Tylko że właśnie szmatę wciągnęło i nie chciało chodzić. Jednak nie będę jej rozkręcał. Tutaj to wyczyściłem. To były kawałki szmaty, jakieś kamienie. A najgorsze jest tutaj. O, to. Przerwałem w 2 miejscach kabel. I tutaj. Tak samo. Teraz ani go wymienić, ani go zaizolować. Nie będę pchał tej taśmy tam do wody. Czy rozkręcić tą pompę i tutaj od środka wymienić ten kabel? Nie wiem. Jednak odciąłem ten kabel, bo to nie ma co się z tym bawić. A w środku odkryłem, że co? Ten kabel nawet nie jest miedziany, tylko aluminiowy. A to Chińczyki wstrętne. W 2024, czyli w tamtym roku, zakładałem tą pompę. Pisze. Niby jakaś ruska, ale to chyba chińska. Dobra, rozkręcam ją. Rozkręciłem to. Co tam w środku jest? Nie mam pojęcia. O kurde, ale tam piasku. Aha, bo ten kabel aż tam wchodzi. Tutaj jest to. To jest co? Kabel wyciągnę. Tutaj. Aha. Kurde, nie wymienię tego kabla. To jest wszystko zalane w tym. No właśnie, nie wymienię go. Co teraz? Tutaj jest kilogram mułu. To jest taka pompa. Aha. Czy na taki elektromagnes. Tak ona się zasila. Czyli ona jest bardzo trudna do spalenia. Dałem nowy kabel na termokurczkach zrobione. W środku jest taśma, ale mam nadzieję, że to nie przemoknie do środka. Że ta taśma się nie rozpuści. I co, pompa zrobiona. Teraz tylko muszę tutaj rozwiercić i dać karabinczyk po prostu i będzie na łańcuszku. Pół wiaderka mułu wyciągnąłem. Ile to jest litrów? 8 litrów mułu i plus to. Takie coś. Ale cichutko chodzi teraz.
leci. O, leci. Leci piasek jakiś muł, patrz. Teraz padłem na inny pomysł. Zrobiliśmy tyczkę. Kawałek metalu, wąż. Wodę będziemy puszczać z domu. To będzie podbijało ten cały muł z dna, a pompa ze studni będzie zasysała i będzie wyrzucała tutaj. Zaraz zobaczymy, czy to będzie działało. Taka woda dzisiaj leci. Troszkę taka z mułem. Tylko że pompa leży na samym dnie. Ale niech tam sobie leży, niech ten muł cały czas wyciąga, aż w końcu będzie czysta, ładna woda. No troszkę tego mułu było. Nie wiem, z 20 kg, z 30. No, troszkę go wyciągnęliśmy. Woda już jest bardzo fajna. Ale ta pompa będzie leżała tam na dnie praktycznie do końca roku, aż wyciągnie wszystki ten muł. Później ją podniesiemy. No i tak to będzie. No i co, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.